Jak przeczytać książkę japońskiego autora, a potem rozmawiać o tej książce z Japonką, nie znając języka japońskiego? Jak to zrobić? Można. Zaraz opowiem Wam jak. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Na początku chciałabym powitać w gronie naszych patronów Gastona. Gaston, dziękuję bardzo. Gaston ma dostęp do wielu materiałów dostępnych na platformie Patreon, do których również Ty możesz mieć dostęp. Są to transkrypcje w języku polskim, są to nagrania MP3 do słuchania, jest to aplikacja do nauki wymowy języka polskiego i wiele innych ciekawych materiałów, dzięki którym możesz uczyć się polskiego szybciej i lepiej. Linka do platformy Patreon znajdziecie w opisie do dzisiejszego wideo. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Każdy z nas ma swoje ulubione księgarnie internetowe, głównie pewnie internetowe w dzisiejszych czasach. Ja nie czytam dużo książek po polsku, dlatego że jeżeli czytam, to staram się łączyć przyjemne z pożytecznym, a to znaczy, że czytam w obcych językach. Po pierwsze, aby cieszyć się lekturą, po drugie, aby uczyć się języka. W Polsce jest bardzo wiele dobrych księgarni, w tym księgarni internetowych. Wystarczy wymienić chociażby najstarszą księgarnię internetową w Polsce, która nazywa się Merlin, księgarnię Empik, gdzie znajdziecie bardzo szeroką ofertę zarówno książek w wersji papierowej, e-booków, audiobooków, czy bardzo dobrą księgarnię Bonito, w której jeżeli kupuję jakąś polską książkę w wersji papierowej, chyba najczęściej korzystam z oferty tej właśnie księgarni. Jest również fajna polska platforma, która nazywa się Audioteka. Nie wiem, czy to jest polska platforma, ale na pewno są na niej dostępne książki w wersji audiobooków w języku polskim. W Audiotece znajdziesz tysiące książek, które są bardzo dobrze przygotowane, bardzo często są czytane przez znanych polskich aktorów i znajdziesz literaturę polską i literaturę światową. W Audiotece znalazłam też 3 książki, które są praktycznie gratis, dlatego że można kupić je za cenę 1 złotówki, czyli w zasadzie są gratis. Są to ciekawe pozycje, których nie czytałam, ale są ciekawe pozycje, ciekawe ze względu na sposób, w który powstały. Jest strona polska, która nazywa się Gadżetomania. Gadżet. Wiecie, czym jest gadżet? Na tej stronie można znaleźć informacje o bardzo wielu nie gadżetach, ale o ciekawych rozwiązaniach, również rozwiązaniach technologicznych. Są to ciekawostki ze świata i z Polski. Tak jak powiedziałam, nie tylko o gadżetach, ale o różnych ciekawych rozwiązaniach, które warto poznać. I ta strona właśnie, Gadżetomania, jakiś czas temu zrobiła ciekawą, myślę, akcję w internecie. Akcja nazywała się Nieskończona historia. Polegała na tym, że autorzy, znani polscy pisarze, współcześni pisarze, pisali książki, które potem umieszczali w sieci. Książki nie miały zakończenia i internauci dopisywali do tych książek swoje zakończenie. W Audiotece znajdziecie książki, które właśnie powstały w wyniku tej akcji internetowej, akcji Gadżetomanii. Myślę, że jest to ciekawy projekt. Możecie spróbować przeczytać te książki. Niekoniecznie musicie książki od razu kupować.
możecie spory fragment przesłuchać książki za darmo. Takie słuchanie książek to jest bardzo fajna sprawa. Słuchanie za darmo, o tym mówię, dlatego że nie kupując książki, a słuchając jej fragmentu, możecie nabrać pewności, czy po pierwsze jest to książka dla Was interesująca, a po drugie, czy ma odpowiedni dla Was poziom języka polskiego, tak abyście rozumieli przynajmniej te 80% treści. Ok, linki do tych księgarni internetowych, do audioteki zamieszczę też w opisie do wideo. Jeśli macie ochotę, korzystajcie, sprawdźcie i potem możecie mi powiedzieć, czy rzeczywiście warto. Jeśli jesteśmy w temacie ulubionych księgarni internetowych, ja też mam ulubioną księgarnię internetową, hiszpańską księgarnię internetową, do której często zaglądam i w której kupiłam sporo książek. Ta księgarnia nazywa się Casa del Libro i w swojej ofercie ma bardzo wiele książek, oczywiście po hiszpańsku, zarówno z literatury hiszpańskiej, jak i też z literatury światowej. Bardzo lubię tę księgarnię, dlatego że bardzo podobają mi się opisy książek, podobają mi się też rekomendacje. I jeszcze w zasadzie chyba nigdy się nie oszukałam. Jeżeli kupiłam jakąś książkę albo jeżeli byłam zainteresowana jakąś książką, to rekomendacje po przeczytaniu tej książki były dla mnie interesujące i rzeczywiście mogłam skorzystać z tych rekomendacji, czytając kolejne książki. Tak więc w tej księgarni, w tej hiszpańskiej księgarni znalazłam po hiszpańsku książkę, która mnie bardzo zainteresowała. Zobaczyłam, że autorem tej książki jest Japończyk. Mnie się dobrze kojarzy literatura japońska, kojarzy mi się przede wszystkim, jak dużej części osób, kojarzy mi się z japońskim pisarzem Murakami. Tego pisarza japońskiego jednak nie znałam. A ponieważ wśród moich studentów jest Japonka, Yuri, napisałam do niej więc szybciutko, pytając, czy zna tego autora. Yuri odpowiedziała, że nie zna tego autora, który nazywa się, zaraz Wam powiem, bo Yuri nauczyła mnie, jak należy poprawnie przeczytać nazwisko. Autor nazywa się Sosuke Natsukawa. Sosuke Natsukawa. Książka w wersji hiszpańskiej nosi tytuł El gato que amaba los libros. W wersji angielskiej ma tytuł The Cat Who Saved Books. Nie wiem dlaczego w obu tych tłumaczeniach raz kot kocha, a raz ratuje książki. Nie wiem dlaczego ta różnica w tytule, ale coś jest na rzeczy, dlatego że kot, który występuje w książce, zarówno kocha, jak i ratuje książki. Yuri, która uczy się języka polskiego, zrobiła szybciutki research w sieci i powiedziała, że tak, wygląda na to, że to jest ciekawa, fajna książka i że warto byłoby tę książkę przeczytać. Yuri, tak jak powiedziałam, uczy się języka polskiego, ale bardzo ładnie mówi już po polsku. Zresztą, co będę Wam opowiadać, sami posłuchajcie, jak Yuri mówi po polsku. Cześć, dzień dobry. Jestem Yuri. Pochodzę z Japonii, a teraz mieszkam w Kanadzie. Uczę się języka polskiego, bo uwielbiam muzykę Chopina, a więc chcę się dowiedzieć więcej o jego życiu i kulturze polskiej przez jego język ojczysty. Codziennie czytam coś, słucham czegoś i rozmawiam ze sobą po polsku. Gramatyka polskiego jest skomplikowana, więc jeszcze nie mogę mówić tak szybko. Ale myślę, że mój polski dziś
jest troszkę lepszy niż wczoraj i bardzo się z tego cieszę. Bardzo dziękuję Moniko za wspaniałe lekcje i również tę szansę nagrania. Trochę jestem zdenerwowana, ale na pewno to jest dobre ćwiczenie dla mnie. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce. Prawda, że ładnie mówi? Bardzo ładnie mówi. Myślę, że Yuri może być motywacją dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy uczą się języka polskiego. Yuri jest motywacją również dla mnie. Ale ci, którzy uczą się języka polskiego, zobaczcie. Yuri mówi po polsku. Jest taka duża różnica między naszymi językami, między językiem polskim i językiem japońskim. Yuri pokonała tę barierę, nauczyła się polskiego. Jeśli ona nauczyła się, myślę, że wy też z całą pewnością możecie się nauczyć polskiego i mówić tak ładnie, jak mówi Yuri. Tak więc obie już, Yuri i ja, wiedziałyśmy o dobrej książce i wiedziałyśmy, że chcemy ją przeczytać. Autorem tej książki jest młody facet, który ma 44 lata, Japończyk oczywiście, który jest doktorem medycyny i który jest również fizykiem. Oraz, jak się okazuje, jest też pisarzem. Także ciekawe zestawienie. Książka napisana po japońsku dostępna jest w kilku tłumaczeniach. Została przetłumaczona na język hiszpański, angielski, portugalski. Nie została przetłumaczona na język polski. No ale czy to będzie problem dla kogoś, kto lubi uczyć się języków obcych i dla kogoś, kto tak jak my obie, bardzo lubi czytać? Nie będzie to problem. Książka nas zainteresowała, zaintrygował nas również pisarz. Obie więc postanowiłyśmy koniecznie tę książkę przeczytać. Książka to opowieść o książkach i o miłości do książek oraz o tym, jak duży wpływ mogą mieć książki na nasze życie, jeśli pozwolimy im na ten wpływ. Książka opowiada również o tym, jak różną formę może przybierać ta sympatia do książek, ta miłość do książek. I czasami niekoniecznie jest to zupełnie pozytywne. W książce poznajemy różne rodzaje czytelników, obserwujemy również, jak bohaterowie książki wychodzą poza swoją strefę komfortu, a to obie bardzo lubimy, wychodzenie poza strefę komfortu. Tak więc obie postanowiłyśmy książkę przeczytać. Niedostępna jest w tej chwili w polskim tłumaczeniu, ale tak jak powiedziałam, dostępna jest w wielu innych językach. Zrobiłyśmy sobie więc challenge. Postanowiłyśmy zrobić to w ubiegłym tygodniu. Ja zaczęłam czytać książkę po hiszpańsku, a Yuri, aby również miała wyzwanie, zaczęła książkę czytać po angielsku. I co? I już miałyśmy pierwszą dyskusję na temat książki. I co? I było super i na pewno jeszcze będzie super, dlatego że nie skończyłyśmy tej dyskusji. Książka prowokuje do wielu rozmyślań, do wielu rozmów. I wiecie, co jest najwspanialsze w tym wszystkim? Zobaczcie, wszyscy uczymy się języków obcych. Zobaczcie, jak dzięki temu praktycznie nasze życie staje się bogatsze. Ja gdybym nie mówiła po japońsku, nie dowiedziałabym się o tej książce, przynajmniej do czasu, gdy nie zostałaby przetłumaczona na język polski. Yuri, gdyby nie mówiła po polsku, również teraz nie miałaby tej informacji. Pewnie dowiedziałaby się o tym i pewnie przeczytałaby książkę po japońsku. Ale dzięki temu, że obie uczymy się języków, mogłyśmy tę książkę przeczytać w obcym języku
to jak zawsze jest ogromna satysfakcja i mogłyśmy porozmawiać o książce w jeszcze innym języku, w trzecim języku, który dla Juri jest też językiem obcym. Mam nadzieję, że jesteście dumni z siebie, tak jak ja jestem dumna z Juri i z siebie samej, że jesteście dumni, że uczycie się języka polskiego, bo zobaczcie, ile ciekawych rzeczy możecie dowiedzieć się dzięki temu, że mówicie w tym języku. Ta dzisiejsza sytuacja przedstawiona przeze mnie jest tylko jedną z nich. Kto wie, o czym jeszcze dowiecie się, ucząc się języka polskiego. Super, prawda? Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.